Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj filmik nagrywam w związku z tym, że mam bardzo wiele zapytań odnośnie oceny gołębi, nawet w czasie wystaw, na których spotkałem się z hodowcami. Nawet jak nagrywałem filmik, w szczególności przy ostatniej wystawie w okręgu Śląsk-Wschód. Tam hodowcy mnie pytają, był to taki hodowca Mariusz, który pytał mnie właśnie o ocenę gołębi. Zresztą więcej takich pytań miałem, jak z tą oceną jest gołąbków. Też kolega mnie zaprasza do siebie na odwiedziny, żeby mu pokazać z tą oceną, bo on nie wie, dlaczego jego gołąb na przykład nie ma nagrody. Często taki błąd spotykany przez początkujących hodowców, którzy dają gołąbki na wystawę, to jest, że myślą, że jeśli dają dużego gołębia, że jeśli dają dużego gołębia na wystawę, takiego byka smoka, to jest właśnie ten właściwy gołąb, który w kategorii standard zdobędzie nagrodę. Bo mówimy tutaj o kategorii, o ocenie gołębi w kategorii standard. Bo wiadomo, klasy sportowe, też się staram tam na wystawie przedstawić wszystkie klasy, jakieś limity, jakie regulaminy obowiązują. Kategoria A, B, C są to klasy olimpijskie i po kolei je tam przedstawiałem przy gołębiach, ale dzisiaj się chciałem skupić na tym standardzie, bo o to hodowcy pytają, jak ten standard jest oceniany, bo ostatnio właśnie kolega na okręgu Śląsk-Wschód w miniony weekend zapytał mnie, czy co wy bierzecie pod uwagę oceniając te gołębie. Więc też kolega, jak mówię, mnie zaprasza początkującym, no bo on dał na wystawę, dał takie piękne, wielkie gołębie, smoki i one w ogóle nie zdobyły nagród. Jak to jest w ogóle od kolegi tam gołąbki wyglądają skromniej, mniejsze, a mają nagrody za standard, a jego takie wyrośnięte, wielkie, tych nagród nie mają. No to właśnie to jest ten błąd początkujących hodowców. Czy hodowców, którzy na wystawy nie dają, że myślą, że jak dają dużego, wielgachnego gołębia, to że on zdobędzie nagrodę za standard. Właśnie często nie, bo taki wielki gołąb, powiem według mojej opinii, no często są takie smoki stojące wysoko na nogach, to nie wygląda dobrze w klatce, albo przynajmniej według tych cech, jakie oceniamy, które zaraz omówię z karty ocen. I taki duży gołąb najczęściej ciężko jest, żeby był proporcjonalny. Czyli żeby jak to się mówi, te plecy, kuper, wszystko, duży gołąb, to wszystko musi być duże, nie? To, że on jest duży, a tam i to bardzo mi ciężko spotkać takie bardzo duże gołębie, które to wszystko mają na odpowiednich proporcjach. Tak szczerze powiedziawszy, to takie średnie gołębie, średnio duże, to zwykle ten standard wygrywają, no bo one są takie proporcjonalne. No, te malutkie gołąbki, no bo są tak małe, że może są proporcjonalne, ale powiem tak, to nie zawsze jest doceniane. No, wielkość nie ma znaczenia, ale no jednak to jakoś tak inaczej wygląda i w klatce, i w ręce. Te małe gołąbki nie są chyba tak jakoś mocno doceniane, albo jest strach, żeby je docenić. W każdym bądź razie tak, co się bierze pod uwagę? Więc mamy tutaj kartę ocen widoczną i powiem tyle, że mamy tu 5 pozycji karty ocen. I jeśli chodzi o te 5 pozycji karty ocen na podstawie mojego gołąbka z ostatniej wystawy, to pierwsza pozycja, ogólne wrażenie, głowa, oko, kondycja. Ja sobie tu tak wstawię. Pierwsza pozycja, skala punktowa od 8 do 9. To jest ta pozycja, w której zwykle widzimy w klatce, czyli widzi to widz.
czyli ogólne wrażenie, no czyli jak on stoi w tej klatce, czy prosto, czy wygląda, ma cechy rasowe, bo to też jest bardzo ważne, czy samiec wygląda na samca, samica wygląda na samicę, czyli no, czy ogólnie nam się podoba, tak to najładniej określić. Głowa, czy jest okrągła, czy oczy są zabudowane, rogówki, także nozdrza i tak dalej, czy to całe, czy piórka ładnie leżą, czy jakieś piórka nie odstają. Krawatek na przykład jest ujemną cechą, obrośnięte nogi są ujemną cechą, wiadomo, jakiś brak paznokcia, palca i coś tam, takie wady. W tej pierwszej pozycji te wilcze pióra, tak zwane pióra walki, które często już w pierwszej pozycji karty ocen widać, że one odstają z boku, to jest też wada. Jak jest gołąb zdrowy, jedwabiste upierzenie, to też to widać już w tej pierwszej pozycji, że to jest taka całość, więc bardzo dużo widać tak naprawdę. No, kondycja, czy nie jest chory, czy nie dyszy, czy nie łzawi, wiadomo, oko, o tej zabudowie powiedziałem. Na pewno nie liczy się kolor oka, ale odliczy się to, żeby oba oczy były takie same, także jakby to, że jedno oko ma jeden kolor, drugi inny kolor, to też jest cecha negatywna. Akurat się tak ocenia, żeby to było symetryczne. To samo na przykład, bo hodowcy pytają, a co jak gołąb ma 11 lotek w skrzydle, no to jeśli on ma w obu skrzydłach po 11 jest ok, jeśli ma w jednym, to też jest wada. Ale tu wracając do tej pierwszej pozycji, to jest właśnie to, co widzi widz i to ma znaczenie, co powiedziałem. I taka ocena w tej pozycji waha się od 8 do 9 punktów i powiem tak, zwykle widzimy na wystawie oceny 8,25 do 8,75, 3 pozycje. 8 to spotkałem ze 2-3 razy, 9 nie wiem czy raz spotkałem, 8 ze 2-3 razy, a 9 to nie wiem czy raz spotkałem, czy nie spotkałem wcale. W każdym razie 8,25 można interpretować jako słaby gołąb, 8,50 to już taki dobry gołąb, a te wyróżniające mają 8,75, to są gołębie wyróżniające, także taki średni gołąb. Ta punktacja zwykle się kształtuje na poziomie właśnie 8,50. Tutaj sobie dam 2 miejsca po przecinku. Druga pozycja karty ocen, budowa kości, mostek, miednica. Właśnie to, co wspomniałem. Duży gołąb też musiałby mieć tą kość strasznie mocną, strasznie miednicę dobrze zbudowaną. Czyli tutaj oceniamy, czy gołąb jest odpowiednio płytki, głęboki, czy kościec jest mocny, grzebień mostka równy, czy jest to w kształcie łódeczki, tak jakby opływowy kształt, czy widełki, czyli kości łonowe są ułożone w linii, nie chowają się, nie wystają, czy są ułożone równo, czy są mocne. Z racji cech fizjologicznych samice mają kości łonowe, troszeczkę mogą mieć bardziej delikatne, muszą jajka znosić, wiadomo, te samce mają jakby tutaj naturalnie te kości łonowe bliżej mostka, a samice jest dopuszczalne, że mogą mieć trochę dalej, ze względu właśnie, że muszą też te jajka znosić, co nie znaczy, że mają mieć daleko, czy jakieś rozwarte i tak dalej, więc to jest ogólnie cały kościec, szkielet, czy on jest taki stabilny, bo na nim się wszystko opiera. Także to można zaliczyć do budowy kości, mocne kości, przedramię, skrzydło jakby, ale głównie ten grzebień mostka to tak no zwykle jest idzie w parze, więc jeśli ma kościec mocny, no to już ten grzebień, widełki to jest ta podstawa. No, można delikatnie właśnie wyczuć skrzydła, ale to już w mniejszym zakresie. Także tu też 8,75 to jest bardzo mocna ocena.
8,25 to są te słabe gołąbki, 8,50 to jest taka średnia ocena w tej pozycji, więc tutaj też te 8,50 przyznamy. No i trzecia pozycja karty ocen, forma, wytrzymałość pleców i kupra. Tu też i troszkę jakość upierzenia decyduje. Ogon ma być w jedno piórko, nie człapaty, nie rozszerzać się, nie latać. Te plecy, kuper ma trzymać ten ogon, całe plecy mają być w fazie jakby trójkąta, piórkami zabudowane jak najdalej, tak jakby lotnisko, czyli te plecy mają całą całość tworzyć, nie może się zrobić bruzda na plecach, te piórka mają być równo położone. No to jest jakość upierzenia i dużo rzeczy decyduje i o tym. Także często właśnie jak gołąb ma mocne kości, budowa mostka kości jest mocna, na tym się fajne plecy opierają, no to wtedy współgra, wtedy jest ten fajny gołąb. Także tutaj dziś teoretyczne mówię, ale niejednokrotnie pokazywałem te plecy u gołębi, czy na filmikach zawsze hodowcy lubią prezentować, więc jakby tutaj chodzi o tą część. Tu jest większa degradacja punktowa, bo od 17 do 19 punktów. Taki standard można liczyć jako 18,00. To jest taka średnia ocena, zresztą widać, że w środku, więc gołąbki tam 18,25, 17 to nigdy nie spotkałem, 17,50 spotkałem na wystawie, 18,75 widziałem na wystawach niemieckich, gdzie tam dużo wyżej oceniają gołąbki. No i ostatnio widziałem też, do tego wrócę w dzisiejszym filmie, do gołąbka odnośnie właśnie oceny 2-3 sędziów, takie punkciki, ale to jeszcze później powiem. Więc teraz czwarta pozycja karty ocen, równowaga, harmonia ciała, umięśnienie. No to jak weźmiemy gołębia do ręki, to tak nam leży w ręce, czyli harmonia ciała, że leży równo, ładnie, nie przepada do przodu, na boki, czyli ta harmonia ciała. Umięśnienie, czyli ten gołąbek czujesz w ręce, że on fajnie leży. I jakość tych mięśni, to nie ma być tłuszcz, to mają być mięśnie, czyli tutaj jak hodowcy lubią sobie tam pokazywać, też na filmie pokazuje umieśnienie tych gołębi, klatka piersiowa, tutaj u gołębi te dwa duże mięśnie po nagrzebieniu mostka. Umieśnienie skrzydeł jak najbardziej też, ale głównie te pierwsze wrażenie w ręce, plus jakby te umieśnienie skrzydeł, bo to też czuć na skrzydłach te mięśnie. Także to taka ważna cecha. I powiem tak, odnośnie właśnie dwóch ostatnich pozycji. Tutaj punktacja jest 27 do 29, no i tak można by powiedzieć, że te mięśnie mają duże znaczenie w locie, wiadomo, i w wynikach gołębi, dlatego może ta punktacja jest wyższa, znaczy degradacja punktowa max od minimum to 2 punkty, ale taka średnia 28, którą tu wpisałem. Ale tutaj jeszcze na koniec właśnie bym uwagę powiedział taką, że dobry lotnik według mnie, no to ma super upierzenie. Jakby jakie cechy lotnika są cechami standardu? Jakby się tak zastanawiać, według mnie, to powiem te dwie ostatnie pozycje, to jakby te pozycje idą od końca. Piąta, jakby jakość upierzenia, to według mnie jest najważniejsza cecha. Potem czwarta, mięśnie, którymi musi gołąb lecieć. Często gołębie, lotniki, sprintery mają słabe plecy. To się mi często zdarza spotykać.
To samo dotyczy budowy kości, mostka miednicy, czy ogólnego wrażenia, też to różnie tak jakby od końca, od ostatniej pozycji jakby jest najważniejsza i to zresztą o tej ważności pozycji powiem jeszcze. Także tu o tym umieśnieniu. No umieśnienie musi być elastyczne, w palcach go trzeba tak jak go w formie, także ta jakość mięśni też jest bardzo ważna, czy to jest tłuszcz, czy mięśnie. No i dochodzimy do piątej pozycji karty ocen, jakość upierzenia, czyli tak, skrzydło, ogon, wszelkie wady, uszkodzone pióra, dziurkacze, pasożyty, czy pióra spowodowane chorobami, znaki wodne, wszystko to jest wadą, jakby wilcze pióra, no i jakość upierzenia, miękkie, jedwabiste upierzenie jak najbardziej jest wskazane. I tu też, tak jak wspominam, średnia to 28, także powyżej 27,75 to gołębie z wadami, niewypierzone. Średnia to jest 28 punktów. Gołąbki, które mają wady w upierzeniu, to pojawia się nam ta ocena niższa, 27,75, na przykład niespierzenie ostatnich lotek. I tutaj właśnie też hodowcy bardzo często o to pytają. I z własnego doświadczenia powiem tyle, że gołąbki, które nie spierzyły ostatnich, jak już nie spierzył na wystawę 2 ostatnich lotek, to nie ma co mówić, to jest, no dyskwalifikuje takiego gołębia, jeśli chodzi o tą pozycję i raczej na nagrodę w standardzie nie ma szansy. Jeśli to jest jedna lotka, to w okresie wystaw, te wystawy się już zaczynają szybko, w listopadzie go ma prawo nie zrzucić tych ostatnich lotek, więc to się tak nie obcina drastycznie, ale z drugiej perspektywy powiem tak, że gołąb jak jest niewypierzony te ostatnie lotki do końca, to jego budowa, mięśnie nie jest w 100%, on nie jest w 100% kondycji do wystawy. To czuć w ręce, przynajmniej ja z tymi przypadkami to się w większości spotykam, przynajmniej na swoim gołębniku, jak te gołębie oglądam, bo jakby mam hodowlę, hoduję gołębie, łapię swoje gołębie i tutaj obserwuję je, bo no, sędzia powinien lotować, mieć gołębie, no tutaj, żeby mieć kontakt z tymi dobrymi gołębiami, bo ocenić mięśnie, które mają być w formie lotowej, wydaje można wtedy, jak się ma wyniki i gołębie w formie w sezonie i że robią konkursy jakieś tam. Nie mówię, że ktoś musi być mistrzem Polski, ale choć znam paru sędziów, którzy mają w domu, to jeszcze powiem inaczej, no trzeba mieć w domu ładnego gołębia jako sędzia, żeby tak, że tak powiem, nastroić się przed sezonem. Jak sobie złapiesz ładnego gołębia, który ma wszystkie cechy, to łatwiej się nastroić do sezonu. Dlatego jest kursokonferencja, ale to jest jedno spotkanie, to jest mało. Na pewno przegląd stada, a jak się ma okazję trzymać w ręce takie super egzemplarze, to wtedy też łatwiej się ocenia, bo jest do czego porównać. Bo tak hodowca, nie dziwię się hodowcom, bo jeśli hodowca nie wie, jaki gołąb jest super wartościowy, a druga sprawa, nie ma takiego gołębia i tu nie, żeby się ktoś obrażał, po prostu mało ma osób takie gołębie i ciężko jest znaleźć wśród lotników takie typowe, super piękne standardy, po prostu nie ma się na czym wzorować i to nie wina hodowców, którzy idą pod sport, zaczynają, skąd to mają wiedzieć, gdzie takiego, przecież gołębi na wystawie, tych co wygrywają się nie trzyma w ręce. No wiadomo, jako hodowca też nie życzyłbym sobie, żeby moje gołębie każdy przemacał na wystawie, bo by to tym bardziej, no ale jakby w ten sposób, że no na przykład ocena gołębia, jakieś gołębie pokazowe i w tym momencie możliwość oceny tych gołębi, zobaczyć jaką ma ocenę i żeby zobaczył sobie hodowca takie gołębie pokazowe, żeby hodowca sobie mógł zobaczyć jaka jest ocena i jak ten gołąb wygląda, nie? No to wtedy mógłby się ktoś nauczyć. No, dlatego też mam zaproszenia czasami przyjedź, pokaż mi to, jak to wygląda. Więc się nie ma co dziwić. Więc jako sędzia to sam widzę, że warto mieć takiego gołębia, czy gołębie, parę sztuk, które są pod standard.
ładne, żeby się nastroić dobrze do sędziowania na sezon. I paru takich super hodowców, no jednym na przykład niestety świętej pamięci Roman Spałek. On miał gołąbki z super kośćcem, jak je przywoził na kursokonferencję, to można było, tak powiem, ręce nastroić, jaki ten kościec ma być, kiedy on już jest taki właściwy, gruby, mocny. Jak nie masz z czym porównać, to tego nie wiesz. No masz jakiegoś, póki nie złapiesz lepszego, to nie wiesz, czy to może być lepsze, nie? No taka dygresja, też i jakość upierzenia. Tu zdrowie przede wszystkim widać. I teraz powiem tak, czyli taka średnia punktacja gołąbka, jakbyśmy to razem podliczyli, to jest 91 punktów, czyli to jest taki średni gołąbek. Nie jest to za wysoka ocena. Na zachodzie, w Niemczech czy na olimpiadzie oceniają dużo wyżej. 92 to u nas tutaj na tych naszych wystawach już są gołębie pod nagrodę. 92,25, 92,50 naprawdę są wysokie oceny. A na zachodzie czy w Niemczech, zresztą mój filmik z Kassel możecie zobaczyć, 90 prawie 4 punkty, młody gołąb, gdzie te młode jeszcze nie są do pełni rozwinięte, a już taka punktacja. Także 90, 93, powyżej 93 punkty. Tu zresztą też na okręgu Śląsk-Wschód spotkałem gołąbka powyżej 93 punktów. 93,13. Ale do tego jeszcze nawiążę, także te 91 to taka średnia ocena. I teraz tak, kilka kwestii do rozwiązania. Odnośnie lotników, to powiedziałbym, to co musowo powinny mieć, liczy się jakby od końca. Może dlatego przy wyborze, przy równej punktacji gołąbków na wystawie, bo potem ktoś pyta, mają po tyle samo punktów, mnie sędzia nie lubił i dlatego mi dał drugą nagrodę, ten ma pierwszą. To wskazanie już jest ostatecznością. Liczy się przy równej punktacji od końca, czyli suma trzech ostatnich pozycji. Jeśli jest równa, to wtedy się liczy od końca, piąta, czwarta, trzecia i dlatego mówię, że ta kolejność wyłaniania przy równej punktacji jakby jest równoznaczna z moją opinią dotyczącą, co powinien posiadać lotnik, czyli pierwsze jakość upierzenia, w sensie takim jedwabistości, bo te wady to jeszcze nie wykluczają lotnika z dobrych wyników, bo te wilcze pióra to jest element walki i to część gołębi ma, ale właśnie miękkość upierzenia przede wszystkim, te zdrowie aktualne, po to, że on coś przeszedł, może mieć jakieś wady, ale ogólnie jest doprowadzony, więc jakby częściowo jakość upierzenia, bo jakby nie w 100%, bo wady tu ujmujemy, a przy lotnikach no trudno ma, ale dalej jest lotnikiem. No i równowaga, harmonia ciała, umięśnienie, no musi mieć mięśnie, na których leci. Chociaż też słyszałem od znajomego, że mał gołębia, który był chudy, nic nie warty, a walczył czołowe konkursy, no to serca do walki gołębiowi, czyli rozumku, tam nie wejdziemy do tego charakteru, czyli tu może coś, co nie jest oceniane, albo oceniane w pierwszej pozycji troszkę, charakter gołębia, wola walki, serce, to jak te narządy funkcjonują, to może decyduje o zdrowiu, ale tutaj motywacja i gołąb, że tak powiem, w ręce nie wygląda, a leci, więc choć lubimy gołębie ładne, które i lecą, tak jak tu mojemu gołąbkowi udało się, co prawda tylko na wystawie oddziałowej, ale zdobyć nagrodę, kilka nagród tam mi się udało zdobyć, z czego jestem zadowolony i też w standardzie to, co powystawiałem. No i teraz bym wrócił do kwestii właśnie gołąbka, który był na wystawie okręgowej, okręgu Śląsk-Wschód. Gołąbek tutaj wystawa okręgowa, okrąg Śląsk-Wschód, który odbywała się w dniach 7-8 grudnia, 15-lecie okręgu Śląsk-Wschód. Wystawa odbywała się w Siewierzu, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury.
Tutaj były gołąbki wszystkie, w wszystkich klasach. No bardzo mało tych gołąbków. Wystawa okręgowa, a tu możemy zobaczyć, jest parę klateczek. Także tutaj mamy tą klasę standardową. Oceniało tutaj dwóch sędziów i tu mi koledzy właśnie mówili odnośnie tych końcówek takich, że jest 8,50, co ja pokazałem, 8,50, no ale tu taka punktacja 18,38, takie dziwne punktacje, skąd to się wzięło. Także ja w szczególności chciałbym przejść do tego gołąbka, który o, pan Mariusz chyba był, właśnie ten hodowca tu tego gołąbka, co przekliknąłem, to chyba on mówił, że ma nagrodę, ale w sumie nie wie za co i za co wy to oceniacie ten gołębie. Także akurat tu pan Mariusz to był. Swoją drogą właśnie ma reprezentanta, mu gratuluję, ale tutaj się chcę cofnąć. Właśnie tu mamy reprezentację okręgu Śląsk-Wschód i w tej reprezentacji pierwszy gołąbek właśnie bardzo dużą punktację uzyskał Szpak, który tu jest widoczny. Bardzo wysoka punktacja, ale właśnie też hodowców zaskoczyło tutaj jego karta ocen, czyli że jest 8,63, 8,63, 18,75. O tym Wam mówiłem, że może tak być, 28,63, 28,50. I skąd te końcówki 63, 63? Tam Wam pokazałem 38 końcówkę. No pewnie wrócimy jeszcze za chwilę do tego gołąbka, z taką punktacją powinien mieć szansę wysoką na ogólnopolskiej. Tu też jest 63, ale szukam jakichś innych punktacji, tam 38. 38 co było? Na ogólnopolskiej jeszcze to inaczej wygląda. No i teraz na podstawie tej karty chciałbym Wam tutaj, że tak powiem, pokazać, skąd się te wyniki tutaj wzięły. Swoją drogą oceniało tutaj dwóch sędziów. Dwóch sędziów oceniało, więc zaraz powiem, skąd się wzięła taka punktacja. Więc no i teraz jak wyjaśnić tą punktację tutaj na tej karcie ocen? Hodowcy mnie pytali, skąd takie właśnie ułamkowe końcówki. Więc jak uzyskano te oceny? 8,63. Powiem tak, tutaj na tej wystawie oceniało dwóch sędziów i średnia punktacja tych dwóch sędziów była brana pod uwagę. I żeby uzyskać ocenę 8,63, a ponieważ sędzia może w pierwszej pozycji dać 8,75 lub 8,50 na przykład, może co ćwiartkę zmieniać, to tutaj sobie przygotowałem formułę, że widzimy, że w tym momencie, jeśli jeden sędzia da 8,75, drugi 8,50, to średnia wychodzi 8,63. Podobnie mamy w drugiej pozycji karty ocen. To także jeden dał 8,50, drugi 8,75. Te oceny tu są hipotetyczne. Nie wiem, który dał ile. To jest na zasadzie zgadywanki, jakie oceny pewnie były. Może to być pozamieniane, może jeden dał w dwóch pozycjach 8,75, drugi 8,50 w dwóch pozycjach. Tego nie wiem. Wiem tylko, że prawdopodobnie były takie oceny, ale skąd ta średnia wychodzi? No jeśli ten dał 8,25, to ten by musiał dać 9, żeby wyszła taka średnia, co jest raczej niemożliwe. W trzeciej pozycji, jak oboje dali po 18,75, to jak widzimy jest ta punktacja 18,75 średnia, no bo gdyby jeden dał 19,00, to drugi musiałby dać 18,50 i też dalej jest ta 18,75. Widzimy średnia, chociaż to jest akurat też niemożliwe, więc musi mieć ten gołąb strasznie mocne plecy, że dostał taką wielką ocenę za formę i wytrzymałość pleców. Chętnie bym tego gołąbka w rękach sobie trzymał i obejrzał, jak te plecy wyglądają, bo muszą być naprawdę
z tej oceny wynika niesamowite, bo oboje sędziowie dali bardzo wysoko. W kolejnej pozycji domyślamy się już, że jeden musiał dać 28,50, drugi 75, czyli o ćwiartkę się różnią. I ostatnia pozycja, zakładam, że oboje dali po 28,50. Stąd, jak widzimy, średnia tutaj ocena jest 93,13, co odpowiada właśnie za średnią ocenę, średnią z tych dwóch ocen sumarycznych. I teraz tak, jak sobie hodowca podsumuje te tutaj kolejne punkty, no to mu wyjdzie, że tu jest źle podsumowane. I dlaczego? Jak ktoś sobie tu to średnią policzy, to wie, że 8,63 mu nie wychodzi, a jakbyśmy mieli 4 miejsca po przecinku, już 3 miejsca wystarczą. O, zobaczmy, tak to tylko rozwinę. Rozwinę to w ten sposób. O, i wszystko się wyjaśnia. Zaokrąglenia. Wiadomo, jak jest zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, a nasz komputer czy program liczy do 3 miejsc po przecinku. W związku z czym sytuacja jest taka, że zaokrąglenia są. No jeśli tu zaokrągli w górę, tu zaokrągli w górę, tu zaokrągli w górę, to w efekcie sumując to, wychodzi nam więcej niż w wyniku. No i on sumuje dobrze. Zaokrąglone wynik do 2 miejsc po przecinku widzimy 93,13, a pozaokrąglane kolejne pozycje, tu poszło w górę, tu poszło w górę, tu wiadomo nic się nie zmieni, tu poszło w górę i tu się nic nie ma prawa zmienić. Także stąd te ułamki. I teraz jeszcze sobie przygotuję taką sytuację, że na wystawie ogólnopolskiej jest 3 sędziów. 3 sędziów i wygląda to w ten sposób, że 3 sędziów ocenia i jakie mogą być oceny, gdy ocenia 3 sędziów. Muszę sobie tu poprawić, ponieważ żeby mi dobrze liczyło średnią. Także zaraz sobie korektę wprowadzę. Korektę sobie wprowadzę i pytanie, czy to dobrze sumuje. Powinno sumować, tak? Dla sprawdzenia wygląda na to, że wszystko jest tak, wszystko dobrze sumuje i dobrze średnią liczy, tak? I dokładnie, jak to wygląda w sytuacji wystawy ogólnopolskiej? W sytuacji wystawy ogólnopolskiej wygląda to tak, że ocenia wszystko 5 sędziów, a skrajne oceny są wyrzucane. To oznacza, że z 5 sędziów najsłabsza ocena i najsilniejsza ocena jest odrzucana i ta 3 pośrodku jest liczona do średniej, co gołąbek ma pokazane. Więc jeśli wszyscy dają po 8,25, co zaraz zademonstruję, to oczywiście w pierwszej pozycji gołąbek będzie miał 8,25. Łatwo się domyślić, ale jeśli 2 sędziów da 8,25, a trzeci 8,50, to jest ta końcówka 33. Jeśli 2 sędziów da po 50, to jest końcówka 42. No nie muszę tłumaczyć, co się stanie, jeśli da 3 po 50. Jeśli da 1,75, to jest 8,58. 2 da po 75, to jest 8,67. Także stąd biorą się te końcówki. Tutaj, które się zmieniają i w ten sposób zmieniają się te końcówki, i które możemy zobaczyć na wystawie ogólnopolskiej. Więc jeśli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, wyjaśnijcie, czy zrozumiałe jest właśnie do Was to,
tutaj Wam pokazałem. Czy to troszkę wyjaśniło, jak są te gołąbki oceniane, za co są oceniane i oraz liczenie tej punktacji. Bardzo bym był wdzięczny za komentarz, jeśli Wam się podoba. Jeśli filmik Wam coś wyjaśnił, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych moich filmów. Serdecznie pozdrawiam. Krzysztof Trzaskalik. Dobry lot.